dzisiejszym odcinku porady wentylowe mechanika Sebastiana, garażowe Gwiezdne Wojny, uścisk koła po raz pierwszy i po raz drugi, przy okazji naprawa ramki rejestracyjnej oraz polatamy sobie trochę dronem i to wszystko niekoniecznie w takiej kolejności, jak powiedziałem. Zapraszam. W dniu dzisiejszym jedziemy autostradą A7 do miejscowości Nerie. Później, jak już zwiedzimy sobie akwedukt, jedziemy w kierunku dróg lokalnych MA5105, 720-706, wracamy na autostradę, dalej kierujemy się na MA3114, 3108, 3111, później na drogę A7000, tam robimy zawrotkę z punktu widokowego i kierujemy się w kierunku już Benalmadena. Dzień dobry internecie! Dziś jest czwarty dzień naszej andaluzyjskiej przygody i rozpoczynamy ją od wymiany wentyla kątowego na prosty w warsztacie u Miguela. Jeżeli pamiętacie to z poprzednich odcinków, jeżeli nie, to serdecznie zapraszam, żebyście mieli chronologię całych wydarzeń. Także uderzamy do Miguela. No, Moto Miguel. Nie ma chyba tego, który umie mówić. On nie podejdzie, dopóki się nie zrobi 10. Nie podejdzie, dopóki się nie zrobi 10. Mogę prowadzić? Nie. Że co? Że ja mam większe doświadczenie. Większe doświadczenie w wożeniu pasażerów na pewno. No co, ale tu mieliśmy, no bo on myśli, że ty czekasz za nami. It will be all... Next time, what mechanic says, just follow the rules. Yeah, because for us happen many times. That's why I leave it not cross. I leave it like lined with the with the wheel. But maybe you change or you move or whatever, and then that's why then hit it because we know it that. Okay. We never place the curve valve for the big motorway. Never. Especially when you have a double disc, yeah? No okej, dobra. Thank you, Sebastian. Aha, Aki? Kluczyki? The key, whatever you need, just come. We will try to. Regarding the rain, it will be raining all day, 2 days. Should be, yeah. Okay, so it's fast. Should We'll go for a beer or something. Okay. Bye. Ciao, powodzenia. O, W dzisiejszym dniu będzie dużo deszczu, burze gwałtowne nad Malagą i okolicami. Jest godzina 11:15, o 12 ma zacząć porządnie lać. Sebastian to nam potwierdził, że dzisiaj do końca dnia raczej będzie padać, więc nie będziemy ryzykować. Jazda po tych śliskich drogach jeszcze w deszczu, no to nic fajnego, tylko niebezpieczeństwo, więc postanowiliśmy wieczór zacząć sobie trochę wcześniej. Dimitri Vegas, Steve Aoki, Like Mike, 1, 2, 3 are legend. Dimitri Vegas, Steve Aoki, Like Mike, 1, 2, 3 are legend. no oglądało się filmów z Bruce'em Lee i Van Damme. Ram tam ta tam 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 ta tam tara ta 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 tam ta tam tara ta 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 tam dudu dudu dudu. Widmo światła. Powoli się przyzwyczają do tego pitrzykłacza. Do czego? Do pitrzykłacza. Czyli do mikrofonu. No teraz już nie będzie przeszkadzał kład. Nie. No bez kłaków nie umiem trafić. No. To jest ten wiek. Musi być nawigacja. Tej, ale ostatnio właśnie słyszałem coś takiego, że gościu obejrzał pornosa z lat 60. i mówi, zaskoczenie było, że kiedyś zamiast pikseli do maskowania używali kłaków. Dobra.
Tylko żebyś takiego śladu nie zrobił jak na tym triumfie, kurwa. Żebyś takiego wgniota nie zrobił jak na tym triumfie. Niby po szlifie, a jaja odbite, kurwa, na baku. No ciekawie musiał przywalić. No wyobraź sobie tak wyjebać, żeby zbiornik na zbiorniku wgniota jajcami zrobić. Można zapałać wtedy miłością do skuterów. Ja mam 2 kreski. No ja cały czas odpalałem do tego kompresora i to trochę tam, wiesz... Zjechało. Ja to tam myślę co najmniej. Myślę, że co najmniej. Odnośnie tego mikrofonu, ponagrywają się, kurde, moje prywatne rozmowy. Z telefonu, nie? No trochę tak. Także uważaj co mówisz. No uważaj, właśnie tak. Czekaj, nie, to... Nie? Tu? To jest prosto? Prosto, to tu też możemy jechać. No to trzeba powiedzieć, żeby uważać, nie? Na filmie, żebyś o tym wspomniał, bo czasami człowiek może, wiesz, jechać sobie, nagrywać sobie film, wiesz, potem puści żonie, no i właśnie, i może się okazać, że, wiesz, a z żoną jest ciężko, bo, wiesz, kochance można ponarzekać na żonie, ale spróbuj, W drugą stronę. no właśnie. Number 5. Don't. 1, 2, 3, 4, 5. Number 5. Mambo number 5. Okej, thank you, bye. Też wam to zrobię, jak będziecie płacić, kurwa. Suck my dick, my friend. Number 6. Dobra, ja się wypisuję z tej grupy. Kurwa, uszy bolą. Jak słyszycie, humor od samego rana nas nie opuszcza, a tymczasem naszym następnym celem jest miejscowość Neria, jedno z najbardziej malowniczych miasteczek na wybrzeżu Costa del Sol. To właśnie w jej okolicach znajduje się Puente del Aguila, czyli Most Orła, charakterystyczny XIX-wieczny akwedukt, który do dziś robi ogromne wrażenie swoją architekturą. Kiedy w naszym kraju pizga, napierdala śnieg albo też deszcz, można jechać do Hiszpanii, zajebiście bawić się. Oto w grudniu bardzo fajnie, nie za gorąco wszystkim jest. A opona po takim deszczu jak wczoraj dobrze klei się. Hej! Wyszło coś tak ci wyszło. Taki fajny widoczek. Cordoba. Pan naprawdę ładny.
Ale ładny widoczek, ja pierdolę. O, tu stąd będzie lepszy widok. Ja się tam na... Zastanawiam się, czy chcę tam wjeżdżać, żeby tam potem tam wyjeżdżać. No tu jest fajnie, bo tu jak postawimy sprzęty na tej skarpie, to mamy widok na morze i tutaj na te. Dobra. Kubuś, w gówno wjechałeś. Widzisz to? Ja za tobą nie jadę. Teraz jedziesz ostatni. No tutaj to zwierzę tutaj nawet papier zostawiło. Kurwa, to ludzkie. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Niektórzy turyści z Polski mają nietypowe hobby. To ewidentnie. Jadę, jak to będzie na filmie. Każdy ma swoje zboczenia, kurwa, na wyjazdach, no ale... Złam to. Ha. Weź tam. Cyk. No wiesz, kto miał dzieci, to wie. Jak się kurwa pozbywać kupy. Boże święty. Pech, nie? Taki. Trochę tutaj weź się po tym piachu tak ponajeżdżaj, Kuba, żeby to się ten... Akwedukt Puente de Aguila, choć wygląda na średniowieczny zamek lub fragment twierdzy, w rzeczywistości został zbudowany, by dostarczać wodę do pobliskiej fabryki cukru. Dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu i obowiązkowym punktem dla osób odwiedzających Nerię. A my po tym krótkim postoju wracamy na motocykle i zostawiamy wybrzeże za plecami. Przed nami droga MA5105, która bardzo szybko pokazuje, że Andaluzja to nie tylko plaże i nadmorskie kurorty. Asfalt zaczyna się piąć w górę, pojawiają się pierwsze ciasne zakręty, a krajobraz z każdym kilometrem staje się coraz bardziej górzysty. To właśnie dla takich tras lubimy podróżować motocyklami. Mniej ruchu, więcej natury i widoki, które co chwilę każą zwolnić, żeby nacieszyć oczy. Przed nami kilometry krętej drogi prowadzącej przez andaluzyjskie wzgórza, idealne miejsce, żeby na chwilę zapomnieć o wcześniejszych problemach technicznych i po prostu cieszyć się jazdą. Yamahy dosyć popularne są, nie? Tutaj Suzuki i Kawasaki tak nie ma, nie? Nie, oj, i zauważ, że jak przyjeżdżamy, to ludzie patrzą na te motocykle. Co to kurwa jest, nie? Japan? Tak właśnie tam jak jesteśmy w tej miejscowości, na tych pasach często stajemy i jacyś goście w samochodach tak patrzą na te motocykle, nie? Jak zauważyłem. Jak ładnie.
Wczoraj nad tą częścią Andaluzji przeszły opady deszczu, dlatego od samego początku zachowujemy trochę większą ostrożność. Na szczęście nawierzchnia zdążyła już w większości przeschnąć, a przyczepność na drodze MA5105 pozytywnie nas zaskakuje. Mimo że w niektórych miejscach widać jeszcze ślady po deszczu, motocykle prowadzą się pewnie, a koła trzymają asfalt dokładnie tak, jak powinny. Jak na razie nie mieliśmy żadnych nieprzyjemnych uślizgów, więc możemy spokojnie skupić się na tym, co ta trasa ma najlepszego do zaoferowania. Płynnej jeździe, zakrętach i fantastycznych widokach. Oby tak zostało do samego końca. Będzie se pojadę, bo tak chyba pod kasku ciepło. Umpalale, 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 umpalalim, palalum, palalo, umpalalim, palale, iha, umpalalim, palale, palale. Dupsko się uślizguje, czy to czuje, a to czuje, a. Trakcja pomrugiwuje, a to czuję, ja to czuję, o. Ało na piach, ało na piach. Ups, salto miałem na kameru, haha! A twoja kontrola trakcja to ty chyba se na 7 zrób. Gówniana akcja. Wyglądało no tak, że mogło być albo właśnie, że ci dupa ucieknie i jakbyś wtedy klepnął przedni, to by ci dupa pojechała na zewnętrzną, a też, znaczy jak to zrobiłem, mówię, fajnie, że nie wyszedł, bo jakbyś na przykład odpuścił manetę, to mógłbyś fiknąć, kurwa. I to tak szybko, wiesz, na lewo, nie? No bo na kierownicę tak nie zwróciłem uwagi, nie? No i jak zwykle to bywa w podróży, wystarczyło, że powiedzieliśmy do kamery, że przyczepność jest dobra i nie ma żadnych uślizgów. Kilka chwil później Scooby postanowił dostarczyć nam materiału do tego odcinka. Na jednym z zakrętów motocykl uciekł tyłem i trochę przodem. Na szczęście sytuacja została szybko opanowana i skończyło się na krótkim przypływie adrenaliny. Co ciekawe, nie był to przypadek. Chwilę wcześniej zwracałem uwagę właśnie na ten piach na zakręcie. To tylko potwierdza, że nawet kiedy asfalt wydaje się idealny, w górach warto zachować czujność i zostawić sobie margines bezpieczeństwa. Tym razem skończyło się na mały lekcji pokory i przypomnienia, że droga bardzo szybko potrafi zweryfikować zbyt dużą pewność siebie. Kuba, stój! Kopnąłeś sobie ramkę od rejestracji, na dole się rozwaliła. Kurwa, weź. Tam się kurwa jak na łyżwach, No bo odwijasz jak kurwa za mocno trochę. teraz nie odbijałem. Tam leży kurwa, ta ramka. Tam leży. No nie no ten dół ci wyleciał, lepiej to mieć. No jest cała, okej. Suzuki. Ale widzisz, dobrze, że czułem, że ta twoja ramka tak słabo zaskakuje, że daliśmy tego wkręta, bo no kurwa pizgnąłeś go piętą, bo wystawiłeś girę i ci poszła w górę, kopnąłeś kurwa ramkę rejestracji. Ten kurwa wkręt kurwa nie trzyma już, patrz. Dosyć kurwa mu się zajebać, nie? No wykręcił się, jakby tak tutaj jest luz powstał. To powinno być dokręcone bardziej. No dobrze. Kurwa jednak widzisz, na gówno trzeba uważać, kurde, w życiu. Ale ładnie to jest. No i dobrze. Cię dopierdalasz, tylko weź jedźmy kurwa bardziej równo i wtedy będzie normalniej.
sprawdzałeś, że na pewno kontrola trakcji na piątce to jest najbardziej wrażliwa, czy ta na jedynce? No, na trój mi się nic nie dzieje. Ale nawet ci się tak nie uślizguje, tak cyk, cyk, delikatnie? No trochę tak, ale ja mam też inaczej dociążoną dupę, nie? Bo mam większą torbę i sam jestem też cięższy. A ty jak robisz zakręt i złazisz z motocykla tu i odwijasz, to masz dupę lekką i dlatego ci spierdala. O, może tak. Ej. Kurde, stare dobre małżeństwo tam. Kuba. No, to teraz mamy tak, że oni tam sobie naprawiają motocykl Kuby. Znaczy nie naprawiają, tylko zmieniają zawieszenie, bo na winklach ucieka mu tyłek. Nie wiadomo za bardzo, o co chodzi. No i tak wyczytaliśmy w necie, że może to być to. Nie jest kwestia powietrza i tak dalej, bo to już wszystko posprawdzaliśmy. No to zobaczymy, czy to zadziała. Miałem na maksa na twardo skręcone. Jak na tor. To było na maksa na twardo, tak tato? No, bo miał na maksa na twardo. No dobra, jedź przede mną, zobaczymy jak to zadziałało. No. Widoczki petarda. Fajne te góry mają. Też mają coś w sobie. Nie są takie porośnięte drzewami, nie? Takie surowe są, nie? Było napisane tam po angielsku, że zjeżdżać na biegu, bez gazu. A nie pisali na którym? Nie pisali tak wtedy właśnie. W dwóch naprawdę solidnych uślizgach z Kubiego zaczęliśmy podejrzewać, że to już nie opony i nawierzchnia, tylko ustawienie zawieszenia, więc jak się zatrzymaliśmy na kawę i wcześniejszy obiad, okazało się, że zawieszenie u Skubiego było skręcone na maksa na twardo, czyli tak naprawdę na tor, no i tutaj można powiedzieć, że to była główna przyczyna tych wszystkich uślizgów, bo później się poprawiło, a my tymczasem zwróciliśmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, że światła w Hiszpanii nie są palone. Zauważycie, że oni bez świateł jeżdżą? Nawet na wyjeździe z tunelu są znaki, że możesz już wyłączyć światło. No, to są piepkuśwa. O co tu chodzi?
Kolłego. Nic takiego. No na rowerzystów to powinni mieć takie miękkie zderzaki, żeby ich do góry pchać, kurwa, w razie czego, a nie omijać. Już nie mówię twarde, no niech by były miękkie te zderzaki. NT, czyli No Rocky. Na Rocky? No Rocky. Rapowaty asfalt do No Rocky. Kolejny. O, ale fajne szorstki. Szorstki na Rocky. Euro 51, no czyli standardowa cena. Ciekawe, czy jak wezmę tą kartę Shella tutaj, to czy mi odbiją? To jest dobre. Możesz przetestować. Jak tam dzisiaj? Ja zaśpiewam number 5 czy co? Czy nie? Co to jest? Number kurwa, za four. number? No, 4. Ja mam 5. A słyszałeś, jak jest seks po hiszpańsku, Jak nie? Jaki to jest numer po hiszpańsku numerek? Nie? No kurde, no niby wszystko jest tak jak u nas, tylko na końcu się mówi ole. Ale Ole. wszystko tak wygląda, tylko zły. Dobra, dobra. No tu to kurwa ja się nie dziwię, że były drony i helikoptery, bo latem tu wiara pewnie napierdala, nie? Ale widoczek, kurwa, bym trochę, kurwa, zobaczył, bo czekaj. Ale fajnie. Ale, kurwa, fajnie. Wyschnięta rzeka. Hiszpania usycha. Planeta płonie. Nawet zimą. Wjechaliśmy właśnie na drogę MA3109 z drogi MA3114 w stronę miejscowości El Borge i tam zrobimy sobie za chwilę pauzę, bo już troszeczkę kilometrów żeśmy dzisiaj nakulali. A wszyscy leją. A, kupili sobie kurwa sporty, teraz nie mogą jechać. Inwalidzi. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub nad rzeczkę, albo może brzeg, oto dobry lek na deprechę. A w Hiszpanii mają takie szyszunie. Jaką ma szyszunie? A, żeby nie było, że Polacy to śmieciarze, bo przez zapomnienie bym se opinię spierdolił. Po krótkim postoju w miejscowości El Borge ruszamy w kierunku drogi MA3106, która poprowadzi nas drogami lokalnymi do Parku Naturalnego Montes de Malaga.
Ah! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Dalej nie pamiętam już. Zajebiście jest i chuj. I believe I can fly. Da, 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 da. O, mokro. Jak słyszycie, jadąc z Marcinem na interkomie, radio jest zbędne, bo robi za całą stację radiową. Ale ładnie tu i... Ja tam lubię tak daleko patrzeć, jak się te góry z niebem stykają w tych chmurach tam. Bo to już po tej pierwszej linii na przykład wydaje się, że dalej to już jest ten, a to się okazuje, że tak i tak muszę podzielić tą uwagę między to, co na drodze, a to, co dookoła. No, a cieszyć się można i tym, i tamtym, nie? No kurwa, w Hiszpanii to już wody nie ma, ani kropli. Rzeki wyschnione, ulice wyludnione. Ktoś porzucił babę w samochodzie, ale dobrze, że chociaż szybę uchyloną zostawił. Zobaczcie, to ciekawe rozwiązanie dotyczące skręcania w lewą stronę. Trzeba zjechać do prawej, macie stopa, a jak nic nie jest z prawej, z lewej, możecie dopiero jechać do przodu. Tak na początku mnie to zdziwiło, ale później jak z chłopakami pomyśleliśmy, to że w sumie to nie jest takie głupie rozwiązanie, bo normalnie by było strzałka na wprost i w lewo, stajesz samochodem czy tam motocyklem, ktoś może być rozpędzony, nie zauważyć, najgorzej korkowska ci wysiądzie, wklepie ci się w tyłek, od razu wypadek, a tutaj na spokojnie sobie ostrzekasz i pojedziesz, więc no, dosyć ciekawe rozwiązanie, warte uwagi na polskie drogi. Ale ładny widok tam w oddali. Ja nie mogę. Tu jest naprawdę... No... Miejsce, w którym się zatrzymaliśmy na odpoczynek, zdjęcia, no i trochę polatania dronem, to nie jest żaden punkt widokowy. Jest to totalnie przypadkowy przystanek na drodze MA 3105 i tak naprawdę nie ma żadnej lokalizacji jakiejś bliższej, dlatego oprócz ulicy podam wam też, że to jest obok noclegu Casa Noschka, tak to się pisze przynajmniej. Tu na ekranie wam się też wyświetla. Jakbyście chcieli tam się koniecznie zatrzymać, no to takie coś musicie w Google wpisać, żeby to się po prostu odnalazło. A my tymczasem znowu zaczynamy walczyć ze śliską nawierzchnią na drogach. Ach, to zaczęło być znowu ślizgawo. No, Poczułem. ale ładnie. To wyprofilowane są te zakręty, ale co z tego, jak asfalt Nie jest można sobie śliski, no. pocisnąć.
kurwa, uwaga! A pierdole, ale zjebała opona. Ale kurwa, ładnie szarpnęło. Mówię, tak się kurwa, najgorzej jest właśnie jak się zorientujesz i dasz po heblach, nie? Właśnie dałem gazu. Bo jest mokro i zimno, nie? Czy? Leżały są na drodze i ja. A wy tu czego, kuźwa? To jest sezon dla motocyklistów, kurwa, się skończył. Co wy Teraz robicie? tylko Polaki. To teraz tylko teren Burków. No tu mam kurwa zdjęcie z moim sprzętem. O, ale kurwa błoto, uważajcie. No i oczywiście na stronę, nie? Los papieros, kurwa. Los papieros. Papieża... Los papieros. Punkt, który przed chwilą odwiedziliśmy, nie znajdziecie go w sumie oznaczonego na mapie Google'a. Nie ma żadnego punktu, że jest jakiś punkt widokowy. No taki może jakiś super spektakularny nie jest, ale dosyć przyjemny. Więc postanowiłem pokazać wam tą miejscówkę. Ona jest tak w połowie drogi A7000, tak w połowie tego parku naturalnego Montes de Malaga. No my z powrotem postanowiliśmy pojechać drogą właśnie A7000 na południe. Można też pojechać na północ i wrócić autostradą, no ale zapewniam was, że ta droga A7000 idąca na południe, no to jest majstersztyk, bo jest tyle zakrętów, że na końcu powiecie, kiedy będą w końcu jakieś proste. Tam już pada deszczyk. Pada deszczyk, pada. W deszczu jest Malaga. A my tu na górze mamy wszystko w róże. Ja ci powiem szczerze, nie widziałem tu takich fajnych Hiszpanek, że ło, że lacha, ło. No nie było takiej reakcji, nie?
No nie ma, no to Nie kurwa. widziałem ani jednej takiej... Zwłaszcza, że wiesz, jest społeczeństwo starzejące się. Tu przeważnie są stare Hiszpanki, nie młode. Mają ten sam problem co Rumunia. Więc i Polska też powolutku. No. No i gdyby nie Ukraińcy, to byśmy w ogóle mieli gnuje. Tak Ukraińcy trochę naprodukują tych bachorów, nie? To się wymiesza to społeczeństwo, wiadomo, nie o to chodzi, ale tak szczerze to... No my nie chcemy rodzić dzieci, no bo kurwa nie ma warunków, nie? Wszystko takie drogie, daj spokój. Dobra, tu na lewo. Ludzie nie chcą żyć, kurwa, w ubóstwie, nie? A nie każdy ma taką naturę, żeby na zasiłku, kurde, wiesz, tykać, kurde. Dokładnie. A ten tu w prawo Ameryka, kurwa. A to co, tu będzie skręcał teraz, czy co? Ja jebie, co za ludzie. Kurwa, to był fenomen dla mnie. Na tym rondzie ostrożnie. Bo wiecie, co może być? Klakson. O kurwa, tu była atrakcja dopiero zadziałała. Tak? O Jezu. No, o kurwa, tej, to samo. No. Ja pierdolę. Tu masz, kurwa, Tej, kurwa, co to jest grane? No odkręcam tutaj tylko gaz i dupa lata. O. No to tutaj jest w ogóle gnój. Nie podoba mi się to. no. Tym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ta kolejna porcja motocyklowych przygód z Andaluzji przypadła Wam do gustu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i pomóżcie nam podbijać YouTube'owy algorytm. To naprawdę pomaga rozwijać kanał i tworzyć kolejne materiały z naszych wypraw, już nie mówiąc o motywacji. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się szeroko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Ole. I ole.